Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Dzisiaj krótko o gotowaniu szparagów. Zaczyna się sezon, także jeśli jeszcze ktoś z Was nie wie, nie ma pewności jak szparagi się gotuje, to ten filmik jest dla niego. Szparagi w zależności od tego, z jakim rodzajem ich mamy do czynienia, o tym już też opowiadałam Wam w jednym z poprzednich filmów, gotuje się i przygotowuje się do gotowania na różny sposób. Są oczywiście też różne szkoły i jedne mówią, że szparagi się obiera całe, inne mówią, że szparagów nie obiera się w ogóle, w zależności właśnie od koloru, od rodzaju. Ja robię tak, szparagi zielone obieram tylko na końcówkach, które wcześniej odłamałam, jeśli są zdrewniałe, a szparagi białe obieram w całości, bo uważam, że jeśli się ich nie obierze, to są gorzkie, a ciekawa jestem, jak Wy obieracie szparagi i czy w ogóle je obieracie. A zasada gotowania szparagów jest taka, że szparagi te moje już są trochę zdezelowane i mają lekko zaschnięte końcówki, także to jest ostatni dzwonek, żeby je ugotować. Szparagi powinno się gotować na stojąco. A dlaczego? Dlatego, że końcówki te zdrewniałe gotują im się troszeczkę dłużej niż główki, dlatego powinny się gotować na stojąco, a główki nie powinny być przykryte wodą. Do tego potrzebny jest specjalny garnek, ale oczywiście wiadomo, że nie każdy taki wysoki, wąski, najlepiej jeszcze z sitkiem metalowym garnek posiada. Nie każdy ma miejsce, nie każdy uznaje, że jest sens kupowania takiego garnka, kiedy sezon na szparagi trwa tylko przez kilka tygodni w ciągu roku, ale pokażę Wam, że można ugotować szparagi też na inne sposoby. Ja radzę sobie, jak widzicie, bez takiego specjalnego garnka. Jeśli w garnku wysokim, specjalnym na szparagi, to te szparagi wkłada się do garnka, ten jest akurat zwykły, przykrywa się je wodą tak, żeby one, te końcówki miały odkryte i wtedy gotuje się je na stojąco. Można też mieć troszeczkę szerszy garnek i szparagi, tak jak te moje, związać sznurkiem, specjalnym sznurkiem, który nadaje się do wykorzystywania w kuchni, takim na przykład do wędlin, albo takimi silikonowymi końcówkami. Także jak widzicie, jest kilka sposobów na to. Szparagi powinno się gotować w zależności od tego, czy są cienkie, czy grube. Od 5 do 7 minut grube szparagi, a od 3 do 5 minut szparagi cienkie. Z kolei jeśli nie gotujemy ich w tym wysokim, specjalnym garnku, to można je ugotować w ten sposób, że można je po prostu położyć na patelni. I ja robię to właśnie tak. Mam je wtedy rozwiązane, wkładam na patelnię, one leżą wtedy w całości. Można ewentualnie troszeczkę im potem wystawić te końcówki w połowie gotowania. Przykrywam je wodą tak na wysokość około 2-2,5 cm i wtedy gotuję. I czas gotowania znowu ten sam, czyli 5-7 minut szparagi grube, 3-5 minut szparagi cienkie. Woda do szparagów może być opcjonalnie posolona, ale nie musi. Na 1 litr wody 1 płaska łyżeczka soli, płaska, nie czubata. A szparagi można też ugotować na parze. I znowu ten sam czas gotowania, szparagi rozłożone na końcówce do gotowania na parze, trochę wody na dnie garnka na kilka centymetrów i można włożyć to do środka razem ze szparagami i w ten sposób właśnie je ugotować. A można też, i to jest już ostatni sposób, ugotować szparagi w kuchence mikrofalowej i też tę metodę Wam polecam. Wtedy szparagi w całości, odrobina wody na samo dno miski, nie musi woda tych szparagów przykrywać. I taka specjalna folia do kuchenki mikrofalowej ułożona na wierzchu, tak żeby całość była przykryta, albo jeśli takiej folii nie macie, to wtedy szparagi trzeba dokładnie ze wszystkich stron przykryć wilgotnym, mokrym właściwie, papierowym ręcznikiem albo papierową serwetką. I wtedy z kolei, w zależności od tego, czy to są grube, czy cienkie szparagi, na maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej gotuje się je przez 2 do 3 minut. I właściwie to wszystko. Potem można szparagi podawać z ulubionymi sosami. Można też je wykorzystać jako składnik zup i na przykład, jeśli gotujecie je na wykorzystanie w zupie, to można wcześniej te końcówki odciąć i same końcówki tylko blanszować, jeśli nie gotujecie szparagów na stojąco, a całą resztę, która wymaga trochę dłuższego ugotowania, gotować już normalnie w garnku. To tyle. Mam nadzieję, że szparagi Wam posmakują. Dajcie mi znać, jakie jest Wasze ulubione danie ze szparagami. Po przepisy zapraszam na dorota.in i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!